Witam w kolejnym odcinku z serii Zakopane Test. Partnerzy odcinka Greenway, Efton, Leader i Shared Wize. Kody rabatowe w opisie. Jest i Paweł, jest i Mercedes. Kurczę, takiego auta jeszcze nie było nigdy na Zakopane Teście i szczerze mówiąc to nie wiem, czy kiedykolwiek to auto widziałem w ogóle na drodze. Także to jest bardzo rzadki pojazd na naszych drogach, a z tego co Paweł opowiadał, to bardzo ciekawy. Ja dzisiaj oczywiście witam jak zwykle z Podjana w Skawinie. I prawdopodobnie ta stacja już działa. Jak sprawdzę potem, to dam znać. Kurczę, jakie fajne auto! Mamy dzisiaj w podziękowaniu za przybycie na Zakopane Test dla Pawła wycieraczki od Wize i oczywiście od eShirt.pl, czyli partnerów odcinka, koszulkę pamiątkową Zakopane Testera. I zrobimy sobie krótkie 360. Tak to się prezentuje Mercedes B-klasa. Tak to się nazywa, dobrze mówię? Dokładnie tak. B-klasa elektryczna. To jest auto, które w mojej świadomości od dawna jest, natomiast chyba go na żywo nigdy nie miałem okazji obejrzeć. Pierwsze obejście razem z Wami. Fajnie się prezentuje. Co my tu mamy? 225, 50, 17. No i gdy siedzę sam za sobą, no to mam tutaj jeszcze jakąś jedną pięść wolnej przestrzeni, więc jakoś z przodu wydaje się bardzo przestronne to auto, a z tyłu troszeczkę mniej. Nad głową jeszcze taka mniej więcej jedna pięść wolnej przestrzeni. Z tyłu mamy jeszcze tutaj nawiewy. A tu są takie drzwiczki, którymi można przejść do bagażnika i przewieźć jakieś większe przedmioty. Miękki podłokietnik. Tutaj jakieś tu uchwyty na kubeczki. Całkiem sprytne. No i teraz mamy podłogę w górnym położeniu. Przemierzymy sobie to w górnym położeniu. Idealnie, praktycznie płaski bagażnik. 105 cm na szerokość. Tutaj mamy centymetrów jakieś 80 dotąd i do półeczki mamy centymetrów 47. No to jakieś takie pi razy drzwi, 400 litrów bym powiedział. Teraz zobaczymy, ile jest za kierowcą, który ma 180 cm wzrostu. Mamy tutaj 160 cm, przy czym do dachu jest tu zdecydowanie więcej, bo do dachu mamy centymetrów aż 75. Pod spodem jeszcze całkiem sporo miejsca na jakieś gadżety. Tutaj taka wnęka jakby na koło zapasowe, ale tutaj można wozić sobie różne ciekawe przedmioty. No, fajne miejsce na bałagan, tak bym to nazwał. A tu jeszcze widzę, że są jakieś tajne schowki, tak? Tak. W jednym apteczka jest, a w drugim możesz cokolwiek tam chyba wrzucić i jeżeli wejdzie. I da się stać pod klapą, jak się ma 180 cm wzrostu, a to fajne jak deszcz pada. No i będzie nurkowanie pod Mercedesem. Trzeci raz zgubiłem metr, nie, tym razem znalazłem dość szybko. Więc tu się Wam pokażę. Co my tutaj mamy? No do progu jest duży prześwit, natomiast tutaj do tego elementu, który jest zapewne jakąś osłoną baterii, mamy jakieś niecałe 15 cm prześwitu. A tu jeszcze warto nagrać, co jest z przodu. Z przodu franka nie ma. No i popatrzcie, to jest Mercedes z czasów, gdy Mercedes był udziałowcem Tesli. Z tego, co mi tu Paweł podpowiada, to mamy tu silnik Tesli, ładowarkę pokładową Tesli, baterię Tesli. Mamy tu nawet rury z Tesli. Tu jest normalnie logo Tesli i takich elementów w Mercedesie B-klasie znajdziecie dużo więcej. No jak zawsze sprawdzam, czy da się pociągnąć przyczepę. Mamy DMC 2170 i DMC z przyczepką brak, więc przyczepki nie pociągniecie. No i popatrzcie, auto sprowadzone ze Szwajcarii, jeśli dobrze pamiętam. Dobrze mówię, Pawle? Tak, szwajcarskie. Książka serwisowa jest i nawet można szybko w tej książce sprawdzić wymiary auta 430, prawie 6 cm. Także to jest mniej więcej taki odpowiednik wielkościowy Kia Eniro. No i tu na życzenie widzów, bo to nie jest moim zwyczajem, popukamy, co my tutaj mamy. No mamy tutaj miękkie materiały, miękkie materiały, miękkie materiały, miękkie materiały. Generalnie tutaj górą jest mięciutko, bo nieważne czy to stuka, jak się to naciska, ważne, żeby to na dziurach nie wstukało. I to jest podstawa. Butelka taka 1,5 litrowa mieści się tutaj jak ulał. No i to mi się podoba. Tu mamy jakieś jeszcze schoweczki. W środku karta Greenwaya. Tutaj gniazdko zapalniczki. Tu jeszcze fajny schowek. A tu wygląda jak na CD, ale to chyba nie jest na CD. Jest na CD. Jest na CD? Jest o jeszcze kurczę. na CD. No i podgrzewane fotele. To mi się podoba. 3-stopniowo, a to jest ogrzewanie po prostu, Ogrzewanie tak? postojowe, którym możemy nagrzać auto albo schłodzić auto w czasie, kiedy stoi zamknięte. Na przykład zostawiasz psa, chcesz, tak jak mamy psa, chcesz go zostawić, włączasz, ustawiasz temperaturę i on mu trzyma temperaturę. Pies się nie zagrzeje w aucie. To Fajne. samo jest zimą, też nie zamarznie. Nie widzę natomiast ogrzewanej kierownicy póki co. Nie ma? Tak, już tak z wyposażeniem, jesteśmy przy wyposażeniu, tutaj są światła, co to są, LEDy, ksenony? Ksenony, to już są ksenony. Aha. No i właśnie, statystyka. Od rozruchu 99 km, 15,2, 2,14. Jak możesz to teraz komisyjnie przekasuj zegary.
i będziemy mieli statystykę do Zakopanego. Na ładowanie jesteśmy chyba na 100%, tak? Już przechodzimy. 99%. W tym momencie. No i Statystyka z ostatnich 20 000 kilometrów, 21,4 kW. 64 000. Który to jest rok produkcji? 2015. Czyli auto ma już 8 lat. No, Dokładnie tak. a tak powiedziałbym, że świeżo wygląda, zdecydowanie. Wszystkie auta dzisiaj świeżo wyglądają. Ważne, żeby świeżo jeździły. No dobra, a to przetestujemy zaraz na Zakopane teście. No i popatrzcie, ja tutaj widzę Tesla, ale w zasadzie to w Tesli widać Mercedesa. Mamy tutaj typowy lewarek zmiany biegów, jak w Esce. Tylko że to nie Mercedes ma z Tesli, tylko Tesla ma z Mercedesa. Tak to dokładnie było. No i to takie mercedesowskie nawiewy, które można sobie tak regulować i jeszcze tak w prawo się zamyka, w lewo się otwiera, no i można sobie wyregulować, gdzie ma dokładnie dmuchać. Ale to, że jest wysokość, to ja po prostu uwielbiam. To uważam, że to powinno być w każdym aucie, wysokość nad poziom morza. Widziałem, że Paweł przed ruszeniem coś naciskał. Co my tu, Pawle, mamy za przycisk? Tu mamy przyciski od zmiany mocy, którą oddajemy z akumulatora na silnik. Czyli są 3 możliwości. Standard, jak uruchamiamy silnik, jest to w zwykłym drive'ie. Mamy tryb Sport, jak go naciśniemy raz, to nam się pojawia na desce rozdzielczej na wyświetlaczu SK na dole. Jak jeszcze raz nacisnę, pojawia się E+, czyli z najmniejszym zużyciem i to jest odcięcie chyba na poziomie tam 80 koni mechanicznych. Przy maksymalnym SC to jest te 190, które tam fabrycznie zapowiadają, natomiast koło chyba 140 jest w zwykłym ekonomiku, jak się jeździ, znaczy w zwykłym drive'ie. Czyli maksymalnie mamy 190 koni naprzód, tak? Tak. A to już wiem, czemu zgubił trakcję. I pierwsze wrażenia po pierwszych kilometrach. Dość sztywne zawieszenia jak na Mercedesa. Jest coś, co ja uwielbiam. Są tutaj manetki. Jak to, Pawle, działa? Na tych manetkach mamy stopień rekuperacji. Możemy jechać w systemie auto, kiedy samochód rozpoznaje poprzednika i rozpędzając auto na dojeździe, które odpuszczamy gaz, on pilnuje poprzednika, natomiast nie jest to autopilot w tym momencie, tylko pilnuje, żeby nie najechać na poprzedni samochód, więc jak będziemy dojeżdżać, on będzie sukcesywnie zwalniał, jeżeli spuścimy gaz z gazu, będzie pilnował, natomiast na pewno się nie zatrzyma. Żeby nie trenował tego, to auto się nie zatrzymuje, niestety, to nie jest Tesla. To, Pawle, na początek coś Cię popytam o historię zakupu. Mnie to zawsze interesuje, jak to się stało, że jeździsz elektrykiem? Od czego się zaczęło? Jak to było w Twoim przypadku? Z dzieciństwa się zaczęło. Dostałem od ojca na kablu taki samochód zdalnie sterowany na kablu. To było Ferrari. Od tego czasu zacząłem jeździć autem elektrycznym. To był pierwszy samochód, którym jeździłem. Natomiast historia była krótka. Około roku 2020 zainstalowałem sobie fotowoltaikę. Jestem elektrykiem z zawodu. Czyli fotowoltaika to był ten impuls, tak? To był początek w ogóle całej akcji elektrycznej. Natomiast jako elektryk w tamtych czasach, mając swój dom, prowadząc jakąś firmę, wiedziałem, ile zużywam prądu, jakie są ilości tego, jakie są opłaty roczne przy tych taryfach, które były kiedyś tam. Mieszkamy w domu już tam naście lat. Ja mówię, to się nie spina energetycznie, żeby zakładać fotowoltaikę w naszym domu. Mamy ogrzewanie gazowe z butli propan-butan. Sąsiedzi po drodze przełączali się już do gazu ziemnego, bo zrobili nam nitkę, przerzucili się tam. To były koszty, tak? Trzeba było znowu zrobić instalację, projekt, wykonawstwo, zapłacić za to wszystko gdzieś tam po drodze. Każdy chciał jakieś pieniądze. Więc stwierdziłem, okej. Przez ileś lat grzaliśmy kominkiem. Nasz dom akurat ma takie dobre rozprowadzenie, że to zagrzanie kominkiem, a że pracujemy w domu, więc rano napaliłem, tam co jakiś czas się dokładało i to tam gdzieś działało. Czyli smrodziliśmy w tym kraju niesamowicie. Niestety takie były czasy, było to najtańsze paliwo, ale i było też przyjemnie, jak się z kominka powietrze jest takie suche, przyjemne. Więc pracując w domu nam to nie przeszkadzało, nigdy dom się nie wychładzał. Jakbyś miał się wychłodzić, no to się załączała automatyka z pieca gazowego, kaloryfery, no i grzało, zawsze było przyjemnie. Natomiast, zaczęły się dopłaty na fotowoltaikę, na coś tam. Niestety jako działalność gospodarcza na podatku liniowym nie mogłem z tych rzeczy skorzystać w naszym kraju, więc znowu byłem w plecy. Mówię, dalej mi się to nie spina, nie mam dotacji, nie mam nic. Mówię, W rodzinie siostra ze szwagrem założyli fotowoltaikę na dopłacie. Popatrzyłem, działa, pół roku działa, coś im tam zaczyna wracać. Pieniądze, gdzieś tam odkładane, mówię, no coś trzeba z tymi pieniędzmi też robić, gdzieś odkładać, w coś inwestować. Mówię, dobra, budujemy fotowoltaikę. W związku z tym, że mam uprawnienia elektryczne,
nie musiałem zatrudniać zewnętrznej firmy, poszedłem do naszych hurtowni, w których żyjemy na co dzień, z nimi współpracujemy. Mówię, słuchajcie chłopaki, dzisiaj biorę dla siebie, więc poproszę taką fajną cenę, super, która... Czyli sam sobie instalację wybudowałeś? Tak, i założyłem 10 kWp na dachu wschód-zachód. No i pierwszy sezon, od września to się odpaliła instalacja, tam końcówka roku nie za wiele tego prądu już żeśmy tam Tak ci uzbierali. wejdę w słowo, ile to wychodzi, jeśli to jesteś takim sprytnym człowiekiem jak ty i sam zrobisz i masz dobre układy? W tamtym czasie to było wielkości. Podsumowałem to było około 22-23 tysięcy złotych. Tyle nas kosztowała fotowoltaika, gdzie na rynku fotowoltaikę płaciło się przy tej ilości energetycznej, to w granicach 40 tysięcy trzeba było zapłacić za taką fotowoltaikę. Czyli powiedzmy, że Czyli masz poważną elektrownię za niepoważne pieniądze, patrząc na to, co rynek z perspektywy oferuje. czasu, tak. tak. Z perspektywy czasu, tak. I tak to mniej więcej wynikało. Skończyło się to tym, że po roku czasu zaczęło nam strasznie dużo energii przybywać. Ja mówię, nie jesteśmy w stanie tego zużyć w domu, nie zjemy tego, nie ma takiej opcji. Wymyśliłem, ok, do naszej instalacji gazowej, którą mieliśmy do ogrzewania, mówię, dobuduję kociołek elektryczny, taki przepływowy, na bazie 3 grzałek, 6 kW, sterowany z małego sterowniczka, który tam sprawdzał temperaturę wody, jak potrzebował napędzić całą instalację grzewczą, więc odpalał się na 6 kW, jak spadała moc zapotrzebowanie, przełączał kolejne grzałki na podtrzymanie tylko do 2 kW. Przy maksymalnym zimowym zużyciu nagle okazało się, że w przeciągu 1,5 miesiąca cały ten dodatek, który mieliśmy w buforze w Tauronie, praktycznie przepadał. W 1,5 miesiąca, rok zbierania i 1,5 miesiąca 6-kilowatowy kociołek potrafił zużyć wszystko. Ja mówię, no to chyba znowu się nie spina, nie tędy droga. No to trzeba by tak coś pomyśleć, może o jakiejś pompie ciepła, o czymś takim. To było jakiś tam zaczątek. Natomiast to było tylko myślenie, działa, nie chcę tam chodzić, to i to tak fizycznie funkcjonowało przez następne pół roku, no bo przyszło lato, no to w lecie nikt nie myśli o ogrzewaniu. Jesienną porą, gdzieś w październiku, może we wrześniu, już nie pamiętam, wychodząc od jednego z moich klientów, na warsztacie leżał do wyrzucenia wymiennik ciepła płytowy. Poważnej, fajnej firmy, pisało złom. No i tak mówię, o co przegrzał się albo przepalił się, nie, wymieniamy, zakładamy większy, ale ten i tak nam jest niepotrzebny, będzie złomowany, nie? Ja mówię, no to dobrze, jak nie potrzebujecie, to ja sobie go wezmę. No tak było myślenie, co z tym fantem zrobić, miałem wymiennik, mówię, no to trzeba by dobudować coś do tego. Zacząłem grzebać po internecie, jak to się buduje. Tomasz Żyłka, tak? Tak, Tomek, kolega mówi. No. To jest kolejny gość, który zamieszkał po tobie u nas w domu i pompy ciepła. Kolejny człowiek, który No, bywa u was, tak? Bywa wieczorami u mnie w sypialni, jak to mówią, tak? W każdym bądź razie zacząłem oglądać. No Tomek tam Żyłka buduje te początki też jego ogrzewania, tych pomp ciepła, tego co tam się działo i liczy te silosy tam buduje wodne, nie, tu przepina co chwilę te instalacje. Ja mówię, kurczę, za dużo tego wszystkiego, ale fajna wiedza, dużo takich rzeczy testowe, które można było wyciągnąć wnioski z tego. Tak, ja mówię, to już jestem dalej, nie muszę tego eksperymentować, mniej więcej wiem, co będzie się działo. Miał tam swoje grzejniki, więc wiedzieliśmy, ile tej wody tam wchodzi, przeliczałem, no technikiem jestem z zawodu, więc zacząłem to wszystko spinać w kalkulatory, mówię, no dobra, no, budujemy coś, szukamy klimatyzatora, który by ogarnął nasz dom. No, według tego przelicznika ze strony ogrzewanie chyba.pl czy coś tam, któraś tam obliczyła mi, że zapotrzebowanie mojego domu jest około 7 kW. No to szukam gdzieś klimatyzatora, 7 kW, jest rok 2021. No i przeglądam po internecie, tutaj jakiś używany klimatyzator, tutaj nowe nie wchodzą w grę, bo zaraz przerabianie tej instalacji, nie lubię takich jakichś półśrodków do sterowania, tak, że tam zastępujemy tymi wewnętrznymi jednostkami elektronikę całą, żeby tam to wszystko nam gdzieś działało, więc szukamy, no i przy moim typie ogrzewania, którym nie mam bufora, nie chciałem instalować, bo nie mam miejsca na to, więc mówię, ok, nie potrzebuję inwertera, potrzebowałbym raczej pompę on-offową, która mi napędzi obieg w kaloryferach i tak długo będzie oczekiwał, a że odbiór będzie tak duży, więc ona będzie sobie cały czas chodziła na maksymalnych parametrach, które są mi potrzebne. Jak się dom zagrzeje i nabierze akumulacji, ona się wyłączy, czekaj, bo tak działa też piec gazowy, który mamy w domu.
Załącza się wtedy, kiedy mi tylko temperatura tam spada. W kwestiach histerezy ustawienia, czy to będzie pół stopnia, 1 stopień w danym stopniu. Z reguły na 22 stopnie utrzymywaliśmy temperaturę, zawsze grzał kominek, więc nigdy nie było z tym jakiegoś większego problemu. Ale zadbam o to, żeby odcinek nie trwał jednak 2 godziny. Czyli co, zrobiłeś z tego klimatyzatora w końcu pompę, czy jak to się skończyło? Skończyło się to tym, że przeglądając internet Allegro nasze, patrzę, facet, jakiś człowiek, firma z Kielc, wystawione szwedzkie pompy, czy norweskie, przepraszam, Nordic Era, on-offowe, 7 kW, nówki sztuki, gość sprzedaje bez gwarancji, z całą automatyką, która wymaga tylko podłączenia wymiennika płytowego, który de facto już miałem w domu. Ja mówię, okej. Natomiast rozwaliło mnie jedno, cena. W tamtym czasie hasło pompa ciepła to tak zaczynało się około 8-10 tysięcy. Jeszcze nie było boomu na pompy ciepła. 8-10 tysięcy. I ta oferta tego gościa na Allegro, do dzisiaj mam ją 1500 zł za nową pompę ciepła 7 kW on-offową. Ja mówię, no to jest niemożliwe, no ale tydzień później pompa stoi u mnie, przyjechała na palecie, oryginalnie zapakowana, leżaki magazynowe, po prostu wypady z Unii Europejskiej, bo nigdzie już nie można sprzedawać pomp ciepła on-offowych, muszą być tylko inwertery, tak? Jest zakaz sprzedaży. Więc facet sprzedawał, nie wiem, przywiózł z tej Norwegii gdzieś tam z magazynu i były takie czasy, że można było właśnie coś takiego wyhaczyć. Podpiąłem to, zrobiłem sobie sterowanie, natomiast żeby nie było problemów, nie mam uprawnień F-gazowych, mamy zaprzyjaźnioną firmę w przemyśle, z którą współpracujemy i czasami zlecamy im różne naprawy, tego typu rzeczy, więc poprosiłem, czy mogą mi podpiąć te swoje manometry, odpalić system, wystawić rachunek, żeby było wszystko legalnie, a nie, że ja sobie tam coś domorosłe zrobiłem, a ktoś mi kiedyś przyjdzie, zarzuci, a gdzie Pan ma do tego papiery, jak to zostało zbudowane. Elektrykiem jestem, więc instalację elektryczną nikt mi nie może zastrzec tego, że natomiast gazową byłem chroniony, tym bardziej, że zbliżał się chyba okres, gdzie musieliśmy zgłaszać nasze źródła ciepła do tego, więc ja mówię, muszę to źródło zgłosić, ja nie wiem, co oni będą kontrolować i za jakim czasie. Skończyło się to tak, zainstalowaliśmy, odpaliliśmy, pompa do dzisiejszego dnia chodzi. Nie jest to jakaś wydajność czyli super. Wymiennik, że tak powiem, z demobilu, tak, pompa nowa za jakieś... spięta z piecem w obiegu. Niesamowity jesteś człowiek. I to wszystko działa. Od 2 lat pompa chodzi. Nagle zaczęło się przeliczniki, że te pompy robią 3, 4, czasami to optymalnie jak jest środek lata, to sobie możemy tam 4, 5 te copy przeliczać, natomiast zimowym copem takim, którym jest minus 10, to z tej pompy nie użebrze więcej na tej instalacji, bo jakbym miał jeszcze podłogówkę, to może by to było wydajniejsze, bo na niższych parametrach bym działał, natomiast niestety muszę działać na parametrze 55 stopni i muszę go utrzymywać, żeby więc pompa chodzi z maksymalną wydajnością, bo ona nie ma regulacji, więc dla mnie dobrze, kaloryfery mi grzeją, oddają ciepło, wszyscy jesteśmy zadowoleni. W domu to najzwyczajniej nam działa. Przelicznik niestety COP nam wychodzi rocznie razy 2 tylko, nie razy 3, nie razy 4, natomiast już zacząłem mnożyć tą energię elektryczną, którą... Tak, już masz 2 razy tyle. Tak, i nagle się okazało, że znowu mamy za dużo energii, tak, bo przyszło rozliczenie roczne i okazało się, że mamy ponad 2,5 do 3 MW jeszcze oszczędności w tym Tauronie. No i kolejny rok siedzimy, myślimy, już zaczyna się jakieś tam myślenie, co z tą energią zrobić, no może te auto elektryczne, idźmy z postępem, no zawsze byłeś do przodu, coś tam, kurczę, wymyślałeś. Jak jeszcze na rynku nie było, w poprzednich tam gdzieś, nie jest, prawie 20 lat temu, Hapek wymyślił pierwsze palm topy. Już miałem coś takiego, wszyscy mieli zwykłe komórki, ja miałem palm topa na Windowsie. I to funkcjonowało. Ludzie patrzyli, o jakie dziwne, rozkładane, coś tam. Fajne rzeczy, gadżety, mówię, to mi się zawsze podobało. Nie jestem gadżeciarzem, natomiast szedłem... No lubisz technologię. Szedłem, uczyłem się. Windowsa znam, więc problem rozwiązany. Excelem, Automapa wtedy się pojawiła też już... Też miałem taki sprzęt na Miju. I to wszystko funkcjonowało, działało. Więc mówię, idźmy dalej z postępem. Zacząłem oglądać programy elektryki, między innymi Twój chyba się już też wtedy zaczął. Pierwsze elektryki się tam zaczęły pojawiać na Twoim kanale. Test Zakopane. No i w obrębie tego kawałka, który patrzyłem sobie na coś trzeba wybrać. No i tak szukałem, mówię, no to Leafa, no to coś tam, no to może tego Mercedesa jakiegoś, nie? A to zaś przyszło z takiego kanału człowieka, nie pamiętam jego nazwiska, jeździł takim niebieskim Mercedesem elektrycznym. Więc Pawle, tak reasumując, najpierw była fotowoltaika, potem była pompa ciepła, jedno i drugie zrobiłeś za grosze, gdzie tu naprawdę szacun,
Ale jeszcze Ci zostało energii, więc wymyśliłeś, że elektryk. No oglądałeś się kanału pana Mizgalskiego, zobaczyłeś, że ma dziwnego elektryka, no bo to na polskie warunki taki nietypowy pomysł. I też Ci wpadł do głowy taki Mercedes. To finalnie gdzie takiego Mercedesa znaleźć? Bo ja kiedyś patrzyłem po jakiejś Otomoto, to tego w ogóle nie było, nie? Dalej ich tam za dużo nie ma. Pojawiają się 3 sztuki. 3-4 to jest szczyt możliwości. Natomiast Mercedes mnie zaciekawił jednym. Mercedes zawsze jest dobrze wykonany. Jak się wsiada do Mercedesa, to się czuje tam, nawet najtańszej jakiejś wersji, no ja już nie mówię o tych pierwszych A, tam klasie, która była i te plastiki tam ale tutaj już w tej klasie, powiedzmy od klasy B po liftingu, bo jeszcze jest klasa przedliftingowa tej klasy B, no to tutaj już jest jakoś tak jak w klasie C i E, ten środek jest dokładnie skopiowany z tego samochodu. Fajne się wchodzi. Po lifcie jeszcze zostały pozmieniane, ten wyświetlacz jest nowy już tam w kolejnym lifcie tego elektryka. Poprzedni miał troszkę mniejszą rozdzielczość, mniejszą ramkę, natomiast reszta w Mercedesie się wsiada do Mercedesa i się jeździ Mercedesem. Przedtem jeździliśmy używanymi samochodami, mieliśmy dziwaczne pojazdy. Czyli lubisz nietypowe tak. samochody i stąd pomysł na taką B-klasę elektryczną. Dokładnie tak. Jakbyś mógł nam tu troszkę przedstawić, ile to jest warte takie auto, za ile go kupiłeś, ile mniej więcej dzisiaj kosztują? Bo to wiem, że będzie ciężko na podstawie 3 przykładów wymyślić średnią cenę, tak. Natomiast tak, żebyśmy złapali obraz sytuacji. Rynek jest w tej chwili w ogóle nieobliczalny, jeżeli chodzi o ceny samochodów, bo stare samochody z niewielkimi przebiegami mają jakieś ceny prawie nowych samochodów dzisiaj. Jakby chcieć kupić, nie wiem, jakiegoś fajnego, nie wiem, Mercedesa, który ma, nie wiem, każdy inny. Ja jeżdżę Land Roverem, na co dzień przez 15 lat jeździmy Land Roverem Discovery, mieliśmy 3, mamy teraz 4, potężny silnik, 190 koni tylko, ale on jeździ, zawozi nas na drugi koniec świata i z powrotem wracamy nim. Super fajne auto, luksusowe. Mieliśmy Maserati Quattroporte, mieliśmy Renault Avantime'a, to jest też auto, to są wszystko niszowe samochody, których praktycznie nie było na rynku w jakichś wielkich ilościach, bo... Ale wróćmy do Mercedesa. Mercedes. I jak mniej więcej... Cenowy Mercedes wyceniony według ubezpieczalni na ten rok wyszedł na poziomie 75 000 złotych. Natomiast jak ostatnio oglądaliśmy na Twoim kanale, chyba teraz pierwszy odcinek sprzedaży samochodu elektrycznego, tak, do sprzedaży. Tak. I patrzymy sobie na tą cenę. Jak odróżnić, nie wiem, Nissana Leafa od Mercedesa? Jest lepszy, gorszy, jakościowo, po przebiegu? To już dzisiaj jest tak niemierzalne w tej chwili. Jeżeli potrzebujesz elektryka, to zaczynasz szukać, myśleć. No, ma spełniać jakieś funkcje przyjemne, wysokie. Ja jestem wysokiego wzrostu. Wsiadanie do niskiego samochodu na niską kanapę źle mi się siedzi. Będę się starzał, na pewno będzie mi coraz gorzej wsiadać. Czyli dobrać do siebie auto. Dobrać do siebie. Tyle. Dokładnie. No. Lubisz fajne wnętrza? Masz fajne wnętrze. Lubisz wyżej siedzieć? Wyżej siedzisz. Dokładnie nie? tak. Zasięg Ci na co dzień pasuje, tak jak z niego korzystasz, bo masz jeszcze inne samochody, pasuje Ci. No to... W szczycie te samochody tuż po wojnie, bo auto zostało kupione dokładnie w grudniu, przed samymi świętami, przed wojną ukraińską. Kiedy też rynek praktycznie leżał i kwiczał, bo nic się nie działo. Nic się nie działo, tak? Ja mówię, okej. Znaleźliśmy go gdzieś tam w tej Szwajcarii, ja nie jeżdżę, kupiliśmy go przez handlarza najzwyczajniej, człowieka, który zajmuje się sprowadzaniem. Ktoś Ci go sprowadził. Tak, dokładnie, dopłaciliśmy tą różnicę, wzięliśmy to auto z dobrodziejstwem inwentarza, to co przyjechało. No, nie mieliśmy na to większego jakiegoś wpływu, auto zostało przywiezione, odpalone, pojechaliśmy na przegląd rejestracyjny, żeby trzeba było go zarejestrować, bo auto ze Szwajcarii nie przenosi się żadnych przeglądów, niczego, więc trzeba było pojechać na stację diagnostyczną, zrobiliśmy przegląd, pojechaliśmy go zarejestrować, założyliśmy tablicę i jeździmy. Od tego czasu spina się fotowoltaika na 0. Tak, jest 100. I patrzymy. No i jest cichutko, bo jak nie ma dylatacji, mam jakieś 67 dB. Z ciekawostek, był chyba już, jak ten odcinek publikujemy, to będzie już dostawczak e-Transit. Też miał 67 dB, ale tutaj wieloosobowych aut, czy choćby Leaf, miał chyba 70. Także to 67 to jest bardzo dobrze. To na dzień dzisiejszy, kurczę, całkiem wydaje mi się to rozsądna oferta, no bo za jakieś te 70 000 około, myślę, że takie auto gdzieś ktoś był w stanie sobie wyrwać. No to jednak mamy tu dużo fajniejsze według mnie auto niż taki Leaf, a Leafy też potrafią takie pieniądze kosztować. No i jest na pewno warte zastanowienia. Wracając do kosztów, ile ubezpieczenie jeszcze takiego samochodu, jak to Ci wychodzi? Chyba 2500 zł nas kosztowało. Cały pakiet, tak? Cały pakiet. To koniecznie po odcinku zadzwoń do Beniamina, bo wydaje mi się to duża kwota. Na pewno zadzwonię. Oczywiście linki jak zawsze w opisie. Co do baterii w tym samochodzie, jest chyba to jest właśnie rozwiązania Tesli.
Tu jest bateria, która ma coś koło 37 kW brutto. Natomiast Mercedes wykastrował te samochody do 28 kW. To w tamtym czasie, kiedy oni to produkowali, nie było zasięgów liczenia WLTP, był ten jakiś amerykański system, który tam to przeliczał. Ja już nie pamiętam, dajcie sobie gdzieś tam znajdziecie, poczytacie. Natomiast Mercedes, ta wersja to jest ta wersja uboższa, jeżeli chodzi o wydłużenie zasięgu. To jest to rozwiązanie Tesli, które ma. Wersja podstawowa ma 28 kWh. I to starcza na te 200 km. Natomiast w aucie na desce rozdzielczej, jak sobie tam spojrzycie, koło guzika od świateł awaryjnych jest puste pole, w którym pojawia się tak zwany dłuższy zasięg. Jego należy ten przycisk nacisnąć przed ładowaniem. Jeżeli zanim zapniesz wtyczkę do samochodu, należy go nacisnąć i to jest żądanie naładowania go do większych pojemności. I on udostępnia wtedy chyba tutaj na poziomie 35 kW. Ładuje go do tych 35 kW, co daje dodatkowe 20 do 30 km rzekomo zasięgu. I w Mercedesie wszystkie baterie są takie same, natomiast tylko programowo jest to wyłączone. Nie ma tego guzika i jest to programowo wyłączone. Czyli ty nie masz tego guzika, ja nie mam guzika, który powoduje, że auto pewnie ładuje wyżej do wyższych napięć akumulatory. Dokładnie tak. Natomiast to powoduje że to auto nigdy, nawet ładując go szybkim prądem maksymalnym, bo ta ładowarka ma tylko 11 kWh. To właśnie powiedzmy, 11 kW mamy moc ładowarki AC, natomiast nie ma ładowania DC w ogóle, nie ma tutaj niestety i to ogranicza długie przeloty gdzieś tam, tak? Bo wokół komina jak jedziemy gdzieś tam na przykład, nie wiem, w Beskidy, czy zasięg typu, nie wiem, do Wrocławia, w jedną stronę dojeżdżam, czy do Krakowa dojeżdżam, zostawiam samochód, idę na godzinę, dwie, no bo po coś tam jechałem do tego Krakowa. To nie jest tak, że ja jadę tam, nie wiem, po pudełku zapałek i wracam. Wracając do tych właśnie kilowatogodzin. Jedziesz do Krakowa, jedziesz po coś tam, do znajomych, na jakiś wypad na rynek, tak, nie wiem, przejście, coś załatwić, to zawsze trwa jakiś czas. Nie korzystaliśmy z tego, natomiast moim takie założenie, dojeżdżasz do jakiejś ładowarki, dzisiaj jest coraz więcej, tak, można gdzieś tam coś wyhaczyć, tak jak koło Ciebie ładowarka na przykład, tak, musiałem sobie zaplanować, a jakby awaryjnie nie ta, to wezmę z Taurona albo za kogoś innego, zawsze się to da zrobić. Aplikacje są, kwestia tylko przymierzenia się do danej trasy, ale to nie jest jakieś tam myślenie, że będziemy godzinę to projektować, że ja tam dojadę czy nie dojadę, nie, po prostu odpalam nawigację, patrzę, gdzie są ładowarki na wszelki wypadek. Wystarczy plakszer dla niewtajemniczonych i w zasadzie mamy większość odpowiedzi, nie? Dokładnie tak. Ja z tego nie korzystam, mam greenwayowskie aplikacje, dorzuciłem sobie aplikację z Taurona i to mi wystarcza. Na te przebiegi, które mamy na Śląsku, Tauron powiedzmy jest największą, Greenway też ma natomiast te czarne dziury tak zwane w tym naszym kraju, one jednak istnieją i to jest duży problem gdzieś przemieszczania się. Natomiast na Pogórze, nie wiem, w Wiśle mamy ładowarkę, chcę jechać, jadę do Wisły, zostawiam samochód pod Czantorią, wrzucam ładuję się, wychodzę. Ostatnio byliśmy też w sanatorium w Ustroniu z małżonką. Zwykłe gniazdko wystarczało na podjeździe, który przy tym sanatorium jest, podpinaliśmy go, on się doładowywał i mieliśmy auto użytkowe dalej, tak? Także to... Kończąc temat ładowania, a wracając do samochodu. Największe plusy, największe minusy, no bo już 2 lata, kilkadziesiąt tysięcy, a to zawsze, myślę, jest taka najcenniejsza informacja dla widzów, czy dla kogoś, kto chce takie auto kupić. Jakie tu wykryłeś wady, zalety, plusy, minusy, no jak zwał, tak zwał? Może nie wiem, od wad jakiś... Wad nie mam przy tym samochodzie poza ładowarką. To jest jedyny ogranicznik tego samochodu. Jeżeli kręcisz się koło komina i będziesz robił do 200 km w 2 dni, to w zupełności wystarcza. Ten stopień naładowania przydomowego 11 kW albo ze zwykłej ładowarki tam sieciowej, którą tam mamy akurat z Blaupunkta, bo auto niestety przyjechało tylko z kablem zwykłym. Dokupiliśmy sobie wallboxa, dokupiliśmy sobie blaupunktowską ładowarkę taką do gniazdka. Tak zwaną cegłę. Ona raz w życiu była użytkowana właśnie jak byliśmy w tym sanatorium, tak? Tylko wtedy z tego powodu korzystaliśmy. Po drodze na trasach gdzieś tam są jakieś, zawsze się trafi jakaś ładowarka, jakby Ci brakuje, nie wiem, jedziemy na przykład zimową porą do Ikei, to przy Ikei jest ładowarka, tak? Jedziemy tam pozwiedzać czasami, nie kupować, ale czasami przejrzeć, co tam nowego w tej Ikei się tam dzieje. Zostawiamy auto za pół godziny czy za godzinę, wracamy z tej Ikei, ono jest naładowane i możemy spokojnie wracać kolejne 30, 40, 50 km. Nawet jeżeli ja już danego dnia rozładowałem go z rana ten samochód, tak? I wiemy, że już powinniśmy go naładować, ale po co go ładować? Pojedziemy do Ikei, czy tam do jakiegoś sklepu, gdzieś tam jest ładowarka, czy teraz Lidle mają, Biedronki mają. To w zupełności wystarcza nam na dokończenie dnia ewentualne, tak? Auto staramy się ładować z fotowoltaiki. Jest ładny dzień, tak jak dzisiaj, ono stoi pod domem, ładuje się, jest na popołudnie gotowe. Jeżeli potrzebuję ja nim wyjechać, robię 100 km,
Wracam, jest godzina, nie wiem, 12, jest jeszcze ładny, piękny dzień, tak jak dzisiaj, do godziny 16 jest cały czas ładowanie na poziomie 5 kW mi z tej fotowoltaiki gdzieś tam dorzuca, więc ja jestem w stanie w przeciągu tam... Dobra, czyli reasumując, na Twoje potrzeby wystarcza, natomiast no, jest to jakiś minus tego auta, no bo kurczę, czasem by się przydało go szybko podładować, no to tej opcji nie ma. No, Natomiast jedna pewno... zaleta tego, największa tego, to mamy minus, a teraz plusy. jedyny. I takie było myślenie. Jak kupowaliśmy to auto i zaczęło się myślenie od pana Mizgarowskiego samochodu, nie byłem gotowy na jazdę autem elektrycznym ani jakichś takich rzeczy, natomiast po głowie cały czas mi chodził bank energii. I to jest nasz przydomowy bank energii, który na co dzień się sprawdza. Jak to wykorzystujecie? Na tej zasadzie. I tak jeżdżę samochodem, więc musiałbym lać paliwo. Autokonsumpcję mam w tej chwili prawie na poziomie 60%. No tak, pracujesz w domu, więc faktycznie jest to Twój taki bank energii, Tak. który wykorzystujesz nie w sposób, że on nie oddaje energii, tylko pochłania tą energię ze słońca. Na tym przestrzale kilometrów, który przeliczym, cały czas to analizuję gdzieś tam w Excelu, wrzucam te cyferki, one tam istnieją, żyją. W porównaniu z naszym Land Roverem Discovery, w miarę fajne auto, duże, 190 koni, 3 litry silnik prawie, że tam. Moc taka jak tu. Tak, dokładnie. Odejście też, no, może niewiele mniejsze, bo to jednak duże diesle robią, tam jest V6, więc one też tam robią kawał roboty. Natomiast różnica finansowa, jeżeli chodzi o ten, prawie ładował się w 90% bez słońca za darmo. Do Land Rovera musiałbym wlać paliwa za 18 000 złotych na tym samym dystansie. Policzcie 3 lata użytkowania samochodu, to jest ten auto, to ono jest za darmo. W tej chwili ono wyjdzie, jeszcze rok po nim pojeździmy i ono jest za darmo. Bo cena, za którą zapłaciliśmy... 18 000 rocznie jesteś na paliwie do przodu, tak? Tak, tylko na jednym aucie. No. Oprócz tego jest jeszcze Peugeot, który jeździ w gazie, bo syn tam oszczędza na gazie, więc to, jak masz gaz w samochodzie, nie myśl o elektryku, bo to są podobne koszta przy ładowarkach zewnętrznych. To ten gazowy samochód załatwia tą samą sprawę, to nie trzeba iść w tą elektrykę, jeździ tym gazowym albo zgazuj sobie fajne auto i możesz nim jeździć. Natomiast jeżeli masz fotowoltaikę i masz nadmiar i nie masz co z tym zrobić, kup sobie bank energii. No jesteśmy w Poroninie, przy Leninie. Po 89 km mamy 20,6, jechaliśmy tu godzinę 33 i 57 na godzinę średnia. I takie piękne widoczki nad nami, przed nami. Kurczę, jak tu ładnie jesienią jest. Tam gdzieś na 11 Kasprowy. A my ostatnie kilometry. Ostatnie kilometry. Czy uda się zejść poniżej 20? Obstawiajcie w komentarzach. No i jesteśmy. Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego i ładowarka Greenwaya. Będziemy się tu zaraz podpinać. No i oczywiście nagrywać zużycia. I statystyka dojazdu. 97 km, naprawdę z 99, czyli pokazuje troszkę mniej auto. 21,2 kWh na 100 zużycie. 55 na godzinę średnia i godzinę 45 tutaj jechaliśmy. Aktualnie jest 24 stopnie, po drodze było nawet 27. Dowieźliśmy jeszcze 31% w akumulatorze. Przykładamy kartę do czytnika i zaraz zobaczymy, do jakiej mocy się rozpędzi i zobaczymy, co auto pokaże. 11 kW to jest to, ile to auto potrafi przyjąć. I przypomnę, nie ma tu CCS-a, nie ma tu Shademo. No i sprawdzamy, ile nam dzisiaj zeszło z obiadkiem. W Tatrzańskim Barze Mlecznym byliśmy. Zeszło nam godzinę 35, w tym czasie dołowaliśmy 17,5 kWh, moc dalej 11 kW. Czyli żeby sprawdzić procenty, musimy teraz odpalić auto, Pawle, tak? I zobaczymy, ile mamy procent teraz. Wystarczyło zjeść i z takiego w sumie wolnego ładowania, z takiej każdej siły domowej można tyle uzyskać. Mamy już 86% w akumulatorze, więc spokojnie możemy wracać w stronę Krakowa. Mamy tu taki kluczyk, mamy tu taką dziurkę i przekręcamy raz i przekręcamy drugi raz. I trzeci zapłon. I jak się pokaże ready, to na pewno możemy jechać. A tutaj mamy, jak w każdym Mercedesie, na drive. I co, dałem radę? Dałeś radę. A pierwszy raz siedzę w tym. Także klasyczne rozwiązania, najlepsze, nie trzeba się przyzwyczajać. Dobra, teraz jeszcze musimy pokasować zegary, ale tu będziesz mi musiał pewnie pomóc, chociaż No, może się uda. Jedziesz. Jedziemy Dobra, dalej. masz ten, który chcesz zdecydować. Mamy tu, Okay. przytrzymujemy OK. Popatrzcie, pierwszy raz siedzę i poradziłem. No i zjechaliśmy do Zakopianki, 6,5 kWh na 100, czyli nie udało się Mercedesowi wyzerować zużycia dzisiaj. No i jesteśmy z powrotem pod Janem w Skawinie. I popatrzcie, 98 km, godzinę 34, 62 na godzinę średnia i 13,4 zużycie. Po drodze było nawet 31 stopni, także dzisiaj zdecydowanie duży upał.
I tutaj z tego, co mówi Paweł, to auto zjada dużo prądu na klimatyzację i to jest coś, co ja w pierwszych Teslach też obserwowałem. Tam jakoś ta klimatyzacja była taka prądożerna. Nie wiem, z czego to wynika, ale wydaje się, że tu jest coś na rzeczy. Ogólnie, gdybym tak zamknął oczy, oczywiście nie da się z zamkniętymi oczami jeździć, ale gdybym zamknął oczy, to troszkę bym się tu czuł jak w Tesli S i to tych pierwszych Teslach S. Także ewidentnie widać, że to gdzieś dużo to auto ma z Tesli, no że to ma dużo komponentów, ale podobne jest nawet prowadzenie. No troszkę może tutaj ta B-klasa z racji tego, że z wyższym samochodem jest troszkę sztywniejsza, ale układ kierowniczy, jakiś taki komfort podróżowania jest, no coś te auta mają wspólnego ze sobą i mają też jedną taką wspólną cechę. Są auta, które mnie tak ewidentnie wyciszają i uspokajają i tak na pewno miałem w Tesli S i dzisiaj tak miałem na pewno w tej B-klasie, więc ciekawa konstrukcja, jak ktoś nie chce jeździć takim elektrykiem, jak jeżdżą wszyscy, to można nad czymś takim pomyśleć. A jeszcze procenty, bo bym zapomniał, jeszcze nagram Wam tu procenty, ile myśmy procent dowieźli. Myśmy dowieźli jeszcze 44%, no, widać, że to nie jest elektryk już taki dzisiejszy, zasięgi nie ma dzisiejsze, nie ma też dzisiejszej możliwości szybkiego ładowania. Jest to elektryk sprzed dekady, no, ale czy zły? Jak ktoś zna jego ograniczenia, będzie go wykorzystywał wokół komina, na jakieś takie wypady na weekend i tym podobne, myślę, że może być z niego bardzo zadowolony. Tak bym go pokrótce podsumował. I jak zawsze na koniec bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć! Cześć Wam, dzięki za oglądalność. A i nie zapomnijcie tam klikać w linki w opisie. Zazwyczaj można zapamiętać 2 kierowców, a tutaj w tym Mercedesie można zapamiętać nawet 3, bo fotel jest elektrycznie regulowany.